Jeżeli czujesz się czasami wyczerpana albo wyczerpany relacjami, które nawet są tobie bliskie i na których ci zależy, ale jednocześnie one są tak wymagające, że po prostu brakuje ci sił, albo targają tobą jakieś wyrzuty sumienia, poczucie winy za to, że myślisz, że chroniąc siebie, gdzieś myśląc o sobie, krzywdzisz innych i nie wiesz, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Jeżeli tak jest, to zostań ze mną, dlatego że dzisiejszy film przedstawi ci dwie rzeczy. Właściwie to będzie taka jedna wielka przypominajka o dwóch bardzo istotnych kwestiach, jeżeli chcesz się poczuć bardziej swobodnie, ale przede wszystkim spokojnie w tych relacjach i ze sobą. Tak? Także zaopiekujemy się twoim wewnętrznym spokojem. I za chwilę do nich przejdę, ale najpierw chciałabym bardzo ci podziękować za to, że tutaj jesteś, za to, że oglądasz, za to, że być może rzucisz tam gdzieś jakieś słowo, dwa pod spodem w komentarzach. To wszystko jest wsparcie tego kanału, także wielkie, wielkie dzięki za waszą obecność i także bardzo dziękuję za obecność na platformach Patronite albo Buy Coffee. To jest bardzo wielkie wsparcie tego, co robię. Bardzo doceniam. I chcę powiedzieć o tym na początku, to jest super ważne. No a co? A my przechodzimy do naszych dwóch punktów, w których myślę, że możesz znaleźć sobie takie jakby podsumowanie, przypominajkę, a jednocześnie dzięki temu taką motywację, żeby iść do przodu w tym dbaniu o siebie, będąc w różnych relacjach, gdzie czujesz, że tam coś zgrzyta, tam coś jest niekomfortowo, tam coś cię boli. Jak to sobie poukładać, o czym warto pamiętać? Punkt numer 1. Utrzymywanie spokoju to proces, a nie wydarzenie. Myślę, że jedną z rzeczy, które my sami sobie utrudniamy, i to bardzo znacząco, a którą fajnie jest i dosyć łatwo skorygować w swoim myśleniu, jest ta wysoko postawiona poprzeczka, która mówi, że relacje to jest coś, albo spokój w relacjach, albo gdzieś przestrzeń dla siebie, szacunek dla siebie, to jest coś, co się ma wydarzyć i potem już wszystko będzie dobrze. Czyli to ma być zadanie do odhaczenia, nie? Tak jak masz, nie wiem, kupić jakieś mleko, podkurzać, zadzwonić do kogoś, a potem wprowadzić spokój w swoich relacjach. Pyk, 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 poszło i jest załatwione. No nie, właśnie to nie jest wydarzenie, to nie jest zadanie. I jeżeli sobie to odpuszczamy myślenie, no to wtedy mamy drogę wolną do czegoś, co zaraz powiem, ale to po prostu nas uwalnia od wielkiej presji, że to ja mam się spiąć, w jakiś sposób, nie wiem, czy porozmawiać, czy sama od siebie czegoś wymagać i to ma się wydarzyć na przykład dzisiaj o 17 i pyk, coś kliknie się, przełamie, włączy albo wyłączy, a potem już tylko będzie z górki. Odpuszczamy to. To jest bardzo nierealistyczne wymaganie, bo tak po prostu nie działają relacje, ludzie tak nie działają, życie tak nie działa, że raz coś sobie ustawisz i to się potem nie będzie zmieniać. To w ogóle jest myślenie, które jest niepomocne przy jakiejkolwiek kwestii, ale tym bardziej tej takiej ludzkiej, tej takiej, w której wchodzą w grę wszystkie relacje i to, co my wniesiemy do tej relacji, to, co druga osoba wnosi, jak to ze sobą gdzieś tam interferuje. No więc realia są takie, że to nie jest wydarzenie, zdarzenie, zadanie do odhaczenia, to jest proces. I co to nam właśnie daje? Do czego ta przestrzeń, o której mówiłam? No to daje przestrzeń na przypomnienia i powtórki. Przypomnienia i powtórki to jest, możesz w skrócie sobie zapamiętać, PP, przypomnienia i powtórki, to jest absolutnie naturalne środowisko do relacji, do tworzenia dobrych relacji, do tworzenia zdrowych lub zdrowszych, zapominamy jakiejś perfekcji, relacji i ze sobą, i z innymi. Czyli to jest proces. A to oznacza, że to jest ciągła podróż i ona się będzie działa. W ciągu podróży gdzieś tam może ci się powinąć noga, możesz gdzieś się zasapać i bardzo spościć, może być czasami pod górkę, może być czasami z górki, czasami deszcz, czasami wiatr, a czasami słonko świeci, jest wszystko cudownie. W każdym razie jest to proces, a nie właśnie wydarzenie. A to oznacza, że jeżeli coś nie idzie, jeżeli mamy pod górkę i wiatr nam jeszcze w oczy wieje, czyli na przykład te relacje wychodzą nieciekawie, to znaczy ktoś na przykład przekracza twoje jakieś granice albo po prostu granice kultury osobistej czy dobrego smaku,
To, że gdzieś ktoś ci się zachowuje wobec ciebie w jakiś bardzo niestosowny, nieprzyjazny, nieżyczliwy, o ile nie agresywny sposób. To, że gdzieś ktoś nad tobą chce mieć jakąś kontrolę na przykład, co ciebie bardzo tłamsi i krępuje ruchy i po prostu ci to nie odpowiada. W jakikolwiek sposób się zachowuje, że ci nie odpowiada, no to jest, to sobie przypomnij. To jest proces. To jest proces. Ja nad tym pracuję, ja to sobie wypracowuję. Tą przestrzeń dla siebie, tą asertywność, ćwiczę sobie ten mięsień, a nie on pstryk ma być tutaj gigantycznym, wyćwiczonym bicepsem, albo go nie ma, albo jest. Nie, ja to wypracowuję. Czyli jeżeli na tym spotkaniu coś mi nie wyszło i nie powiedziałam tego, co trzeba, nie powiedziałam tego, co chciałam, jeżeli przemilczałam swoje własne potrzeby, jeżeli ktoś mi coś powiedział, a ja zarzucił, albo nie wiem, jakkolwiek skrytykował, a ja nic nie zrobiłam z tym, bo zasłał mi w gardle i absolutnie wryło mnie, nie dałam rady z siebie wydać żadnego słowa, no to nie podczytujemy sobie tego jako wielką porażkę i właśnie to zadanie, które się nie udało odhaczyć, więc to jest po prostu kataklizm i katastrofa. Tylko postrzegamy to jako proces. Okej, dzisiaj mi nie wyszło, ale proces trwa. Czyli to jest ten moment w tej podróży, kiedy jest pod górkę, kiedy nagle zaczęło padać i to jeszcze jakiś zmraźnięty deszcz. Czyli zrobiło się naprawdę chłodno i nieprzyjemnie. Okej, ale przed nami dalsza droga. Przed nami dalsze spotkanie. Przed nami dalszy, nie wiem, wymiana SMS-ów albo wiadomości, albo po prostu telefon do wykonania. I stawiamy następny krok, tak? Stopa za stopą, powoli. Nie obejmuj całej tej podróży, czyli nie myśl o mecie. Pomyśl sobie, okej, teraz idę pod górkę. Spróbuję postawić następny krok. Dlaczego? No bo jestem w procesie. Pamiętasz PP, czyli przypomnienia i powtórki. Przypominaj sobie to, co teraz ja ci mówię i powtarzaj. Powtarzaj podejścia. Powtarzaj sobie, że to jest proces. Powtarzaj swoje słowa. Coś, co bardzo często powtarzam na tym kanale, to to, że asertywność, czy też wyrażanie siebie, to jest ćwiczenie powtórek. Poczuwanie się gdzieś w jakimś komforcie w tym, że coś powtarzasz, że powtarzasz się. I to jest okej. To jest absolutnie w porządku, zwłaszcza jeżeli to wszystko opakujemy sobie w świadomość, to jest proces, to jest ta podróż. No i to jest pierwsza rzecz, którą myślę, że jest niesłychanie dobrze pamiętać, dlatego że dzięki temu nie stawiasz sobie, że w dzisiejszym spotkaniu z kimś, to ty po pierwsze wszystko ponaprawiasz, co się złego zadziało w tej relacji, poustawiasz wszystko na przyszłość, czyli co, ogarniesz w ogóle całość, tak? Historię i przyszłość. Tak się nie stanie. Odpuśćmy sobie w ogóle ten cel. Dajmy sobie z tym spokój. Za to załóżmy, że to jest kolejny krok. To dzisiejsze spotkanie, ta rozmowa, nie wiem, cokolwiek, jakiś kontakt, to jest kolejny krok w dużej podróży, w której ćwiczysz swoje mięśnie, ćwiczysz swoją wytrzymałość, ćwiczysz swoje umiejętności. Nie musi wyjść idealnie, może być po prostu kolejny krok do przodu. A nawet jeśli masz się przytrzymać i sobie postać i zjeść jabłko i wypić szklankę wody, to też będzie okej. Pamiętając, że to po prostu jest proces, jesteś w procesie, jesteś w podróży. I punkt numer 2. Utrzymywanie spokoju to nawigowanie przez opór i poczucie winy. Kolejną sprawą, która nam bardzo utrudnia tą całą podróż, to oczekiwanie, że nie dość, że to ma być zadanie, tak jak mówiłam w pierwszym punkcie, to zadanie ma po prostu wyjść nam śpiewająco. My mamy coś powiedzieć, postawić granice, gdzieś siebie ochronić, obronić i mamy się czuć z tym wspaniale. Mają wyjść z tego same wspaniałości, przyjemności i tylko i wyłącznie miłe sytuacje. Wybijmy sobie to z głowy, taki obrazek, bardzo nierealny, ale żeby tylko był on nierealny, to jeszcze pół biedy. Natomiast on jest bardzo szkodliwy, bo jeżeli sobie wyobrażasz, jak to będzie cudownie, bo postawisz gdzieś komuś granicę i ochronisz siebie, to jeżeli wejdziesz w tą sytuację realnie, tak naprawdę, to bardzo się rozczarujesz tym, jak będziesz się czuć.
w stosunku do tego idealnego poczucia versus realne poczucie, jak to było. I wtedy będziesz siebie osądzać z tej perspektywy tego ideału i powiesz, nie, ja coś robię źle, to nie tak, to nie powinno w ogóle tak wyglądać. Dlaczego? Bo ja sobie powymyślałam, ja sobie wyobraziłam, że to ma być lekkie, łatwe i przyjemne, albo przynajmniej neutralne, nie? Natomiast prawda jest inna. Prawda jest taka, że opór oraz poczucie winy są nieuniknione w stawianiu granic i ochronie siebie, ćwiczeniu asertywności, zwłaszcza jeśli, a dlatego tak mówię, ponieważ wiem, że mówię teraz do ludzi, którzy po pierwsze gdzieś krępują się wyrażać siebie, nie mają bogatej historii od samego dzieciństwa stawiania granic i gdzieś ochrony swojej przestrzeni. Także są przyzwyczajeni i może gdzieś się w tym odnajdujesz, daj mi znać w komentarzu, że stawianie granic, czy gdzieś dbanie o siebie po prostu, to jest coś złego. A jeżeli to jest coś złego, no to oczywiście, że napotkasz się na opór. Przede wszystkim swój, ale i także czyjś, i to zaraz o tym coś powiem, ale i poczucie winy, że robisz coś po prostu karygodnego. Że to tak nie można. To jest niekulturalne, to jest krzywdzące, to jest haniebne, karygodne. No i z tym musimy się też tutaj rozprawić, bo nie tyle co samo zadbanie o siebie w relacjach jest trudne, co powiedziałabym, że to myślenie jest bardzo trudne i tym czynnikiem, którym nam niesłychanie tutaj utrudnia całe to zadanie, więc musimy się z nim rozprawić. Pierwsza rzecz, opór. No oczywiście, że twoja akcja spotka się z jakąś reakcją. Oczywiście, że jeżeli komuś powiesz, że słuchaj, nie mów do mnie tym tonem, bardzo mi się przykro robi, jak tak do mnie mówisz. Albo jeżeli powiesz, nie, dziękuję bardzo za zaproszenie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale nie przyjdę. Uważam, że tak będzie lepiej dla nas. Oczywiście, że coś takiego, jeżeli powiesz, to się spotka z jakąś reakcją, czyli można by powiedzieć z jakimś oporem. I ten opór może się objawiać bardzo różnie, od pytania dlaczego, po, nie wiem, rzucenie słuchawką, po obrażenie się. Zresztą na tym kanale był film o obrażaniu się i co to tak naprawdę znaczy, że ludzie się obrażają i jak sobie z tym radzić, to zapraszam, jeżeli chcesz zapoznać się z tym tematem, bo nie będę tutaj robić takiej dygresji, zapraszam na ten film. W każdym razie chodzi o to, że to jest nieuniknione. I teraz, jeżeli sobie założymy, że no tak, ja chcę bardziej zadbać o siebie, ta relacja jest okej, ta relacja jest w porządku, ja kocham tą osobę, nawet możesz powiedzieć, mi na niej zależy, ale tam się dzieje coś, co mi nie do końca odpowiada, albo nie mam wyjścia, nie widzę innego wyjścia na ten etap w życiu, żeby gdzieś zakończyć tą relację, więc chcę, żeby ona była, ale znowu trochę na innych zasadach. Wprowadziłabym inne zasady. Więc jeżeli to są twoje historie, no to musimy ten opór jakoś przejść. I tutaj bardzo często to, co gdzieś wstawiamy sobie za zadanie, to jest gdzieś walka. Walka z tym oporem, walka z tym, że ta osoba ma zrozumieć, o co ci chodzi, że ty masz się poczuć w końcu fantastycznie z tą granicą. Nie, ja ci powiem, to jest tylko bardzo dużo napięcia dodanego. A sądzę, że i tak jest to kwestia w twoim życiu, która wiąże się z dużym napięciem i stresem, więc nie dodawaj sobie kolejnej warstwy tego stresu. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że twoim zadaniem nie jest walczyć z oporem, tylko po prostu trwać. Trwać na swoim gruncie, trwać na swoim stanowisku i przy sobie. Jeżeli chodzi o siebie, no to skoro podjęłam decyzję, że jednak będę mówić o tym, że tutaj coś się dzieje nie tak i są przekraczane moje pewne granice, to trwam przy tym swoim postanowieniu. Nie opuszczam siebie, nie porzucam siebie. Jeżeli chodzi o inne osoby, no to nie walczę, tylko trwam, skupia się i gdzieś krąży ciągle wokół powtórek.
Tutaj zapętlamy się z punktem pierwszym, czyli nie musisz szukać genialnego wytłumaczenia swojej decyzji. Poszukaj bardziej cierpliwości wewnętrznej w sobie do powtarzania swojej decyzji. Czyli zamiast mówić dlaczego, w ogóle wchodzić w odpowiedź, nawet jeżeli padnie, albo i nie padnie pytanie, a dlaczego? Dlaczego tak robisz? Dlaczego tak mówisz? Dlaczego coś tam? To już zdecydowałam. Nie będzie mnie tam na tej imprezie. Już zdecydowałam. Taką podjęłam decyzję. Uważam, że ona jest dla mnie dobra. I powtarzamy. Nie boimy się powtórek. Pamiętasz punkt numer 1, PP, czyli przypomnienia i powtórki? To naprawdę na tym stoi. I to jest opór. Czyjś lub swój. Natomiast to jest jedna połóweczka tego punktu, a druga jest taka, że spotkasz się zapewne z poczuciem winy. Albo wyrzutami sumienia. Albo po prostu w praktyce to wygląda jak bardzo duża samokrytyka. Krytyka siebie za to, że w ogóle coś mówisz, za to, że coś strasznego właśnie uczyniłaś drugiej osobie, za to, że jesteś egoistką, jesteś potworem, absolutnie coś strasznego. No i to są takie syreny alarmowe, które może wybrzmiewają w twojej głowie. Jeżeli tak jest, znasz się z tymi syrenami, daj mi znać w komentarzu. I znowu zakładamy od razu, że one będą. Nie nastawiaj się, a może mnie to tak ominie. Nie? Inni słyszałam, że się z tym borykają, ale może mi się uda bez. No więc o wiele lepiej jest nastawić się, że nie. Że poczucie winy przyjdzie i że to jest naturalne, i że to jest część tej podróży, tego procesu i że z tym sobie też poradzę. Dam sobie czas, dam sobie wyrozumiałość, łagodność i zrozumienie i sobie z tym poradzę. Ale nie dlatego, że się nie pojawi. Poradzę sobie z tym nie oznacza uniknę tego. Wręcz przeciwnie. Nie uniknę, zakładam, że mnie to dotknie i sobie z tym poradzę. Pytanie jak, nie? Masz wyrzuty sumienia, masz poczucie, że ojej, stałam się potworem, bo komuś powiedziałam, że coś mi się nie podoba, że coś mi nie odpowiada. No nie. Jeszcze raz, tak? Robimy jeszcze raz. Podchodzimy do tego zdania jeszcze raz i zdanie klucz, które też radzę ci powtarzać, brzmi: to, że czuję wyrzuty sumienia, nie oznacza, że robię coś złego, za to na pewno oznacza, że robię coś nowego. Robię nowy krok w moim życiu, postępuję w inny sposób. I mam ku temu wielkie powody, dlatego że jeżeli chcesz zmienić coś w twoim życiu, na przykład w życiu towarzyskim, społecznym, w relacjach, to nie możesz mieć tego samego dnia w kółko i w kółko i w kółko, bo przeżywanie tego samego dnia w kółko nie prowadzi do żadnych zmian. Dlatego musi się pojawić element nowości. A jeżeli pojawiać się element nowości w sensie troszeczkę, nazwijmy to, rozpychania swojej przestrzeni, robienia na siebie, nie? To tutaj będzie moja przestrzeń. Nie to, że wchodzisz komuś na głowę, tylko po prostu na wyciągnięcie ręki sobie robisz swoją własną przestrzeń. To nie jest to żaden kryminał, to nie jest karygodne, to nie jest robienie komukolwiek krzywdy, chociaż twoje nawyki z przeszłości, które świadczyły tylko o twoim kurczeniu się i absolutnie pozwalaniu, żeby ktoś ci wchodził na głowę, mogą ci podpowiadać, że ten ruch jest zły, że ten ruch jest karygodny, że jest po prostu bardzo naganny moralnie. I to jest ten moment. Nie? I to jest ten moment, żeby sobie powiedzieć, okej, nie. Nawyki tak mi podpowiadają. Ja słyszę te syreny, ten alarm. Ale to jest fałszywy alarm. To jest moment, w którym moje stare nawyki twierdzą, że robię coś złego, a ja de facto robię coś nowego. A chcę robić coś nowego, bo chcę poprawić jakość swoich relacji tu i teraz. Więc nowe jest dobre. A to oznacza w skrócie co? Pojawiają mi się wyrzuty sumienia? Okej. To znaczy, że idę w dobrym kierunku. Zobacz, jak to jest nieintuicyjne myślenie, nie? Jak często myślimy sobie: ojej, mam wyrzuty sumienia, to znaczy, że robię coś na pewno złego, więc się zacznę wycofywać. To, co ci proponuję tutaj, brzmi odwrotnie.
Czuję wyrzuty sumienia, to znaczy, że stawiam kroki w innym kierunku niż zawsze, a ponieważ chcę coś zmienić, to muszę to zrobić, więc idę dobrą drogą. I co znowu? Nie walczę. Tak jak w tym podpunkcie z oporem, nie walczę. Moim zadaniem nie jest walczyć z żadnymi wyrzutami sumienia. Z tymi myślami, które ci zarzucają różne rzeczy. Nie walcz z nimi. Pozwól im być, a sobie wyznacz zadanie, ja chcę tylko trwać. Trwać w tej zmianie. I to będzie mój sukces. Zadanie domowe dla ciebie do wykonania w komentarzu. Daj mi znać, co jest dla ciebie trudniejsze. Przy czym się najczęściej zatrzymujesz i nie idziesz dalej, co jest szlabanem w twoim osobistym doświadczeniu stawiania granic, asertywności, mówienia o sobie, gdzieś w tego ruchu, tego robienia przestrzeni dla siebie. Czy to jest opór z drugiej strony u innych ludzi, ich reakcje, czy to jest poczucie winy i te myśli, te syreny alarmowe, które ci zarzucają ponoć najgorsze, najbardziej egoistyczne zachowania. Wtedy, kiedy stawiasz granice. Daj mi znać, która z opcji najczęściej ciebie blokuje i stopuje. Samo uświadomienie sobie tego już jest nawiązanie z tym zjawiskiem innego typu relacji. Już się stajesz obserwatorem, już nie jesteś tylko i wyłącznie porwany lub porwana w tok tego kołowrotka, tylko wychodzisz z niego i okej, to mi najbardziej przeszkadza. I tutaj daj mi znać w komentarzu. To jest bardzo pomocne dla ciebie, ale oczywiście też dla mnie, dla tego kanału, dlatego że przez komentarze oczywiście kanał się rozwija. I to jest wsparcie tego, co robię, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz podziękuję wszystkim osobom, które uczestniczą w Patronite lub Buy Coffee. Wielkie dzięki za waszą obecność, bardzo doceniam. I cóż, tutaj zamkniemy nasz temat, a ja czekam na wasze komentarze. Także zabieraj się od pisania. Widzimy się następnym razem.